Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was na kolejny tydzień mnóstwa inspiracji makijażowych, bo dzisiaj zajmujemy się paletką Angelique od Cosmic Brushes i zrobimy sobie tydzień makijaży tą paletą. Wiecie, że uwielbiam palety Cosmic Brushes, więc tej nowości nie mogłam sobie odpuścić. Tym razem mamy natomiast troszeczkę mniejszy format. Zazwyczaj wypuszczane są 20, takie trochę większe palety z 20 cieniami. Tutaj mamy 12, czyli format taki jak paleta Gothic, która była na jesieni chyba ubiegłego roku, czy jeszcze wcześniej. I tutaj mamy Angelique, paletkę jaśniutką, delikatną, która w środku przedstawia nam taki piękny, pastelowy temat między błękitami, turkusami, fioletami. Uważam, że jest bardzo, bardzo taka delikatna, wręcz troszkę wiosenna. I mamy tutaj 8 cieni matowych i 4 błyszczące. I widzimy, że one są tak poukładane troszeczkę kolorystycznie, że mamy rządek bardziej niebieski, bardziej turkusowo-zielony, bardziej fioletowy i cieplejszy brązowo-brzoskwiniowy, więc możemy sobie mieszać te kolory między sobą albo właśnie, że tak powiem, tematami sobie iść, więc fajnie jest poukładana, taka wydaje mi się satysfakcjonująca dla osób, które lubią porządek w palecie, to ta na pewno jest taka właśnie uporządkowana. Jest tych cieni mniej, więc na pewno będzie dla mnie wyzwaniem zrobić jak najbardziej różnorodne makijaże, no bo zwykle jak pracuję, nie wiem, 18 czy 20, to da się, wiecie, zrobić bardzo różnorodne. Natomiast tutaj mamy trochę tych cieni mniej, ale wydaje mi się, że spokojnie dam sobie radę. Wiem, że bardzo czekałyście na odcinek tą paletą, że również uwielbiacie Cosmic Brushes. Jeżeli macie ochotę zakupić sobie tą paletę lub jakąkolwiek inną od Cosmic Brushes, to ja mam do nich kod afiliacyjny, co oznacza, że Wy możecie mieć 10% zniżkę na cały koszyk, a ja otrzymuję od tego drobną prowizję od sprzedaży. Więc jeżeli macie ochotę kupić tą paletę bądź jakąkolwiek inną, możecie tutaj skorzystać sobie z mojego kodu. No i cóż, jeżeli macie ochotę zobaczyć, jakie makijaże można za jej pomocą stworzyć, albo szukacie inspiracji na podobne kolory, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Dzisiejszy makijaż będzie niebiesko-niebieski. Nałożę sobie troszeczkę białej farbki od Danessy, żeby zrobić taką, wiecie, jaśniejszą powiekę, żeby ten kolor też mocniej wydobyć. Trochę też w wewnętrznym kąciku, bo będziemy sobie go rozjaśniać. O, coś takiego. Zaczynam od odcienia Transcend i nakładam go w załamanie powieki. Przepiękny jest ten odcień. To jest taki niebieski, ale z nutą fioletu, taki periwinkle odcień. Piękny, piękny. Ej, ale zrobić tak, że tutaj jest taki kolor, a tutaj jasna taka powieka biała czy beżowa. Dla mnie już jest look, co nie? Pięknie by to wyglądało. Bardzo bezpretensjonalnie. Dam tutaj podłóg brwiowy trochę beżu, żeby było jeszcze czyściej tutaj. Kiedyś bym sobie na to nie pozwoliła, bo sięgnęłam po inny cień z innej palety, ale wiecie co? Ile można się po prostu jakichś takich, wiecie, zasad trzymać, że nie wolno innej palety użyć. Whatever. Myślę, że każda z nas ma chociaż jeden beżowy cień w swoich paletach. Teraz sięgam po Blessed, czyli ten jaśniutki, piękny, pastelowy, niebieściutki. Ale jakoś bardzo mi się podobają te odcienie niebieskiego, bo one właśnie są takie leciutko jakby ocieplone fioletem, tak minimalnie. No nie wiem, jakoś do mnie przemawiają bardzo te odcienie, bo wiecie, też błękit błękitowi nierówny. I te mają w sobie coś, po prostu czuję to. Piękny, naprawdę piękny. No i teraz słuchajcie, ten błyszczący, wow, on jest taki szturkusowy, wow. Wow, wow, wow. I nakładam go na całą powiekę i tutaj przenoszę aż na nasze cieniowanie. Chcę narysować kreskę, więc zacznę sobie od cienia Everlasting. To jest taki bardzo ciemny, zielony. Bardzo, bardzo ciemny. Na skośny pędzelek i zaznaczam sobie najpierw delikatnie kącik wewnętrzny i wyciągam lekką kreskę i będę chyba chciała ją sobie jeszcze wzmocnić zwykłym eyelinerem, ale to tak za chwilkę. I tą kreskę robię taką, wiecie, delikatną, cienką. Oczywiście jedną muszę poprawić, bo nigdy nie wyjdą takie same. Nigdy. I eyeliner. Pomyślałam, żeby wziąć granatowy, bo może czarny będzie aż taki
po prostu za bardzo, ale czarny też ogólnie będzie spoczko, jak nie macie granatowego jakby luzik. Możecie też zostawić po prostu takie kreseczki. Ja sobie tak jakby w środku ją wzmocnię, tylko tuszuję rzęsy czarną maskarą i wykańczam make-up. Ta-da! To jest takie mega cute. Kocham to w makijażu, że za każdym razem możemy być kimś innym. Możemy być słodkim aniołkiem, a możemy być, nie wiem, jakąś tam grunge'ową damą. I dzisiaj jestem właśnie słodkim aniołkiem. To powinien być flagowy makijaż do tej palety dosłownie. To jest ta paleta w formie człowieka. Jak wykończyłam sobie makijaż, to tylko delikatnie ściągnęłam sobie jeszcze mocniej ten cień tutaj na dole, bo wiecie, że tak uwielbiam i wygląda to przepięknie i przesłodko i przeuroczo. No i mamy gotowy make-up. Uważam, że bardzo prosty, bardzo uroczy, piękne są te niebieskości i ten tutaj duochrom cudny. Na usta nałożyłam trochę pomadki tej Juicy Lips z Hean i odrobinę błyszczyka Hintor, żeby to jeszcze tak bardziej przytłumić. I takie jaśniutkie, delikatne usta myślę, że tutaj bardzo fajnie pasują do tego makijażu. No uważam, że niebieski, ale w dosyć prostej formie, takiej, wiecie, w miarę użytkowej. On jest taki mocno niebieski, ale jest prosty, dziewczęcy, delikatny, więc myślę, że można się spróbować skusić. Dzisiaj mam w planach zrobić sobie taki multikolorowy look. Wykonanie go będzie banalnie proste, więc łapcie za pędzle i jedziemy. Zaczynam odcieniem Cherub, to jest taki przepiękny odcień mauve. Jest czymś między fioletem a różem. Bardzo ładny, taki zgaszony odcień. I nakładam go w wewnętrznym kąciku. To będzie taki make-up taki wielokolorowy, trochę pstrokaty, więc to nie będzie takiego, wiecie, idealnego jakiegoś blendowania i tak dalej. Nie chodzi o to, żeby było tak pozytywnie pstrokato. Teraz elegant, czyli ten turkusowy i elegant nakładam na dolną powiekę, tutaj w wewnętrznym kąciku. Teraz sięgam po Graceful, brzoskwinię i ją nakładam na środek dolnej powieki. Jest bardzo jaśniutka, więc nie będzie jej za mocno widać, więc staram się tak, wiecie, porządnie dobudować tutaj. Teraz Transcend w zewnętrznym kąciku. Już mi się podoba ten look, taki fajny, pastelkowy, wielobarwny. Już parę razy taki makijaż robiłam, ale bardzo, bardzo dawno go nie było. Teraz Divine, ten bardziej fioletowy, w zewnętrznym kąciku dolnej powieki. Ale to jest cute. Mega cute. I wrócę sobie do brzoskwini Graceful, którą nałożę tutaj w załamanie powieki. I na środek powieki wezmę jeszcze odrobinę błysku. To będzie akurat ten Halo. Taki brzoskwiniowo-różowo-zielony, może seledynowy bardziej. Jest tylko tutaj na środek, gdzie zostawiłam lukę. Pomyślałam jeszcze o odcieniu Blessed, w sumie jeszcze go nie używaliśmy, żeby nałożyć go odrobinę tutaj i troszkę tu. Tu w sumie nie widać za bardzo. I te kolory mają tworzyć taki rodzaj plamki, żeby one nie były takie idealnie roztarte, tylko właśnie takie plamki. Więc tak sobie to zostawiam. Teraz sięgam po maskarę i dokładnie tuszuję rzęsy. I w zasadzie nasz makijaż jest skończony. Okej, tak się prezentuje wykończony make-up. Dodałam do niego trochę takiego bardziej cukierkowego różu, świeży odcień na usta. No i wydaje mi się, że wygląda to przeuroczo. Jeszcze pod łuk brwiowy delikatnie dołożyłam tego jaśniutkiego niebieskiego odcienia, czyli Blessed. Tak żeby jeszcze, wiecie, jeszcze jakiś kolorek tutaj wprowadzić, tak bardziej chaotycznie powiedzmy. No i mamy skończony makijaż, taki multikolorowy, ale przez to, że to są takie w miarę jasne kolory, pastelowe i wszystkie pięknie do siebie pasują, to uważam, że wygląda to absolutnie przeuroczo i myślę, że jest to make-up idealny dla osób, które nie mają skilla za bardzo w cieniowaniu i tak dalej, bo tu praktycznie nie ma cieniowania. Także jakby z każdej strony ogromne polecanko. Dziś chcę udowodnić, że tą paletą niekoniecznie musimy zrobić tylko i wyłącznie słodkie, cukierkowe makijaże, więc robimy coś bardziej edgy. Zaczynam standardowo od bazy, jak zawsze. I zaczynam od cienia Everlasting. To jest taka bardzo ciemna zieleń. Albo nawet zacznę od kredki. Ja sobie akurat użyję brązowej, ale to może być brązowa, czarna, zielona, szara, obojętnie. I nakładam ją na linię wodną i trochę schodzę
poniżej. I rozcieram sobie paluszkiem albo pędzelkiem, jak wolicie. Teraz przechodzę sobie już do naszego cienia i używam sobie takiego skośnego pędzelka. Tu mam w ogóle przygotowane dwa. Jeden, który jest taki troszkę bardziej taki rozczapiżony i jeden taki mega precyzyjny. I tym rozczapiżonym zaczynam sobie formować tutaj taką ala kreseczkę, ale nie robię takiego zwykłego eyelinera, tylko będę sobie przechodzić tutaj w linię załamania powieki. Schodzę sobie też tym kolorem na dolną powiekę. Teraz gruntuję sobie tą kredkę. Tu nawet możemy sobie zaszaleć z puszystym pędzelkiem. Będzie nawet wygodniej od razu to sobie rozcierać. Tego typu cieniowanie musicie dopasować sobie do waszego kształtu oka, więc tutaj nie będę wam dokładnie mówiła, wiecie, pod jakim kątem trzeba to namalować, jak nisko tym cieniem schodzić. Ja chcę, żeby to było takie w miarę wąskie, ale wy zróbcie oczywiście jak tam czujecie. Troszkę sobie poprawiam te linie, żeby miały więcej dynamiki w sobie. Fajnie to wygląda. Pogrubiam ją troszkę tutaj, w tym miejscu, gdzie się styka już z zewnętrznym kącikiem i troszkę pogrubiam tutaj początek tej górnej kreski. W sensie tutaj. Bardzo fajnie się tym cieniem pracuje. W ogóle nie czuję potrzeby na przykład aplikacji na mokro. I jeszcze chciałabym sobie wyciągnąć tutaj kąciki. Takie, nie wiem, trochę Siren Eyes nam wychodzi z tego. Zdecydowałam się jednak przenieść trochę bliżej te kreski i będę sobie lekko rozcierać to wszystko ku górze, słuchajcie. Tutaj delikatnie. Może sobie tutaj lekko to zaokrąglimy, zawsze takie ostre. A może tak lekko na okrągło tym razem? Podoba mi się to. Chyba zrobimy tak lekko tutaj na okrągło. No, taka pierdoła w sumie, ale dla mnie robi różnicę, ok? Dokładam sobie trochę tego zielonego cienia, żeby mocniej sobie tutaj wszystko rozblendować i trochę tutaj jeszcze mocniej rozcieram. I w sumie rozcieram nie tak po całości, tylko bardziej trzymając się tej pierwszej połowy, żeby był taki trochę kształt. Ledwo dotykam tej zieleni, ona tak się pięknie nakłada. Powiem wam, że świetny cień. Teraz biorę sobie małą kuleczkę i przechodzę sobie do cienia Affirmation, czyli takiego ciepłego brązu. O, ten też napigmentowany. I tutaj sobie dalej kontynuuję rozcieranie. I robię to samo tutaj u góry. Jadę sobie dalej z rozcieraniem. Bardzo delikatnie i ostrożnie, bo to są mocne kolory. On tak się rozciera wręcz do jakiegoś takiego trochę różo-czerwieni. Fajnie. I jeszcze biorę sobie trochę brzoskwinki, czyli Graceful. I jeszcze tak ostatecznie tutaj sobie rozcieram trochę tą dolną powiekę, ale też tutaj u góry, wiecie, pod łukiem brwiowym. Tak, żeby mieć taką, wiecie, ostateczną chmureczkę, ale też nie za mocno, bo takie graficzne kształty trochę nam się wytracają, jak za dużo tutaj blendujemy. Więc nie za bardzo, ale tak jeszcze troszeczkę tego kolorku tutaj można sobie dorzucić. I teraz tutaj na pozostałą część powieki nałożę sobie cień Illuminate, czyli ten, który odbija troszkę się na zielono. Jaki ładny on jest być. Jaki ładny on jest być. Mam pędzelek lekko zwilżony, więc też może się przez to fajniej nakłada. No i tutaj sobie wypełniam całą tą przestrzeń. I myślę, żeby wziąć sobie jeszcze trochę tego halo. Minimalnie tutaj, tak żeby połączyć, z tym cieniowaniem na górze, delikatnie. Tuszuję rzęsy i wykańczam makijaż, bo na razie wygląda trochę brudno, ale zobaczycie za chwilę, że będzie wyglądał naprawdę spoko. I mamy skończony makijaż. Zobaczcie. Zobaczcie jaki make-up, a jaka paleta, nie? Mamy pastelową, kolorową paletkę, a zrobiliśmy naprawdę taki cięższy, ciemniejszy, zgaszony, grunge'owy make-up, więc słuchajcie, to naprawdę bardzo wiele zależy od wyobraźni i od tego, jak podejdziemy do konkretnego cienia, do konkretnego koloru. No ten make-up totalnie w moim klimacie, bardzo mi się to podoba i ta taka delikatnie błyszcząca na zielono powieka ruchoma
Coś pięknego. O, jak miło przyjść do pracy i się zorientować, że się zapomniało pomyć pędzli. Haha, super. Moi drodzy, dzisiaj lecimy z czymś troszeczkę bardziej graficznym. I ja zaczynam sobie od wyrysowania takiej ala kreski tym ciemnym brązem, a raczej ciepłym brązem powinnam powiedzieć. I tutaj sobie skośnym pędzelkiem nakładam ten cień i będę go ku górze delikatnie rozdymiać, a tą dolną krawędź będę chciała pozostawić ostrą. I takim malutkim kulkowym pędzelkiem rozblendowuję sobie tą górną krawędź, żeby była bardziej miękka. I wezmę trochę Graceful, brzoskwinki, żeby jeszcze dokładniej wszystko tutaj porozcierać. Wracam sobie też do tego brązu i tak wiecie, troszkę tego, żeby mieć ładny blend. I ten ciepły brąz będę nakładała sobie również tutaj jakby w wewnętrznym kąciku, ale w taki trochę nietypowy sposób. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Może właśnie pokażę, zamiast tłumaczyć niepotrzebnie. Chcę mieć tutaj taki moment łączący oko z brwią, albo z tą wewnętrzną tutaj częścią brwi. Coś na tej zasadzie. Moją inspiracją jest makijaż Stogrina Makeup. Bardzo fajna artystka, niedawno ją odkryłam i właśnie mam ochotę na ten kształt, który tutaj u niej zobaczyłam. I łączę trochę tutaj jakby z brwią. I tutaj też biorę troszeczkę brzoskwini, żeby sobie to blendowanie jeszcze dopracować. I pogłębię sobie jeszcze te niektóre kształty, używając tej ciemnej zieleni. Jeśli chodzi o dolną powiekę, to chyba ją zrobię inaczej, w sensie zostawię ją taką chyba łysą. Tak mi się wydaje, że wolałabym tak ją zrobić, a jeżeli chodzi o kącik, to tutaj sobie też zostawimy taką pustą przestrzeń, taką małą lukę. Będzie nam fajnie nawiązywać do tego, co się dzieje na górnej powiece. Zaczęłam sobie brązem, a teraz leciutko jeszcze poprawiam tą zielenią. Okej. I teraz tą przestrzeń i tą chciałabym sobie wypełnić czymś jasnym. Pomyślałam sobie o tym, ale nie wiem, czy nie będzie ciutkę za ciemny, czyli ten miętowy elegant, więc może połączymy z Blessed. Zaraz zobaczymy. Zobaczmy sobie solo, jak będzie prezentować się ta mięta, ten tu. Chyba dobrze. Fajnie. Chyba dobrze. Chyba jest gitóweczka. Więc na razie sobie w takim razie zostawiam w ten sposób i wypełniam też tą przestrzeń. Zaczynam tutaj blisko tego naszego graficznego kształtu, żeby dobrze sobie wpakować cień. Cyk, cyk. Wiła. Może troszkę tego błękitnego tak dla rozjaśnienia. No mega fajnie to wygląda. Chyba nie będę całej powieki tym pokrywać. Jakoś wydaje mi się, że będzie już za dużo. Może polecimy sobie tak troszkę tutaj. Tak tylko przeblendujemy tym turkusem. Czy miętą? Już sama nie wiem, co to jest za kolor. I podkradnę sobie odrobinę bieli, słuchajcie, z innej palety. A co? Albo jakiegoś jasnego beżu. Yes. No i spróbuję jeszcze wpakować ten sam kolor tutaj, w tą przestrzeń. Więc tutaj najlepiej jakiś nieduży pędzelek, może skośny właśnie. Fajnie to wygląda. Trochę jakaś taka łuska jakiegoś gada. To zaczyna wyglądać mega spoko. A wiecie co? Chyba sobie też dołożymy jakiś błysk. Tutaj tym matowym ciągnę sobie tu taką literkę C trochę robię. Że blisko tej krawędzi i tak jakbym chciała pod brew samą pociągnąć. A tutaj właśnie może coś błyszczącego. Takiego może jakiegoś jasnego. Może ten. Chyba jakoś najbardziej mnie ciągnie do tego i to jest Angelic, czyli ten, który wygląda tak trochę niebiesko. To lecimy w takim razie tu i tak diagonalnie w stronę łuku brwi. Ale wiecie co? Dokładam sobie jeszcze na wierzch trochę tego Illuminate, bo on jest taki zielonkawy i wydaje mi się, że tutaj będzie też fajnie pasował, więc oba. Albo wybierzcie, który chcecie. No tak mi się chyba najbardziej podoba. W takim razie tuszuję rzęsy, wykończyłam makijaż i stylizację i całość prezentuje się w ten sposób. No, to jest totalnie make-up w moim klimacie. Lubię, jak jest taki, wiecie, troszeczkę charakterny, nie za ciemny, nie za mocny, ale jednak jak coś ciekawego się w nim dzieje. No i tutaj właśnie ten taki graficzny element tutaj z przodu, no jest po prostu petarda. Przepięknie wydobył nam ten odcień tego turkuso-miętowego odcienia.
Jest po prostu przepiękny. Dla mnie to jest taki, wiecie, spokojnie make-up do Biedronki, każdy lubi co innego i dlatego też połączyłam go z czymś takim delikatniejszym na ustach, tu jest tylko konturówka i trochę błyszczyka, żeby właśnie nie odciągać uwagi od tego, co się dzieje na oczach i stworzyć fajny balans. A dzisiaj robimy smokey, ale w lekkim kolorze. Chcę, aby główne skrzypce w tym makijażu grał ten przepiękny odcień cherub, czyli coś między fioletem a różem, taki mauve odcień, ale troszeczkę go sobie jeszcze przydymimy, rozetrzemy, prawdopodobnie tymi kolorami. To może zacznę sobie od tego cheruba, a potem będę delikatnie coś tam dalej rzeźbić, żeby tego koloru nie stracić, żeby za mocno on mi nie zniknął w towarzystwie innych cieni, to zobaczymy, jak dużo będę potrzebowała po nałożeniu tego koloru. Ależ on jest piękny. Dawno nie widziałam takiego odcienia. Nie wiem, czy mam w swojej kolekcji jakiś zamiennik takiego koloru. Uważam, że to jest unikat w tej palecie. Kolor specjalny. No jestem zakochana w nim, przepiękny. Wiecie co, wziąć tylko wytuszować rzęsy i już jest tak śliczny makijaż. Piękny. O, wymyśliłam nowe słówko. Beżowym cieniem zabezpieczam podłucze brwiowe. Ja powinnam pracować w jakiejś firmie, która wymyśla słówka. Słowotwórstwo to jest po prostu moja przeogromna pasja. Nakładam tego cheruba też tutaj na dolną powiekę. No wiecie, ma być takie a la smokey eyes, oczywiście takie bardziej kolorowe i bardziej jasne, ale wedle zasady smokey eyes kolor powinien być jakby na całym oku. Duży fluffy pędzelek i odrobinę tej brzoskwini, żeby jeszcze tutaj doblendować sobie i żeby jeszcze ładniej wszystko po prostu porozcierać. Bardzo ładne to jest być. Bardzo ładne to jest być. Normalnie aż nie mam ochoty iść dalej, słuchajcie, w temacie, bo to jest takie śliczne. To jest takie śliczne. Słuchajcie, potrzebuję jakiejś kredki i chyba wezmę sobie po prostu brązową kredkę i nakładam ją na linię wodną i troszeczkę poza linię wodną, czyli tutaj niżej. Paluszkiem sobie to rozcieram. Mały kulkowy pędzelek i nasz ciepły brąz i lecę wzdłuż linii rzęs. Na razie nie za daleko, bo zobaczymy jak mocno chcemy pogłębić i przyciemnić ten makijaż. Ja bym trochę go chciała pogłębić, a trochę nie chciałabym, żeby stracił ten fioletowy sznyt w sobie. Także tutaj trzeba wyczucia. I rozcieram całość pędzelkiem po różowym cieniu. Różowym, fioletowym, tak mówię zamiennie, bo to jest właśnie coś pomiędzy. Się przysmołczyło ładnie. Okej. Tak się to prezentuje po dokładnym roztarciu i miałam nałożyć tutaj na środek powieki jakiś błysk, ale wiecie co, tak mi się to podoba, że chyba to tak zostawimy. W takim razie biorę się za wytuszowanie rzęs i wykończony make-up prezentuje się w ten sposób. No powiem Wam, że ten kolor to jest po prostu unikat. Wygląda przepięknie właśnie w wydaniu takim smokey eyes. Spokojnie taki, wiecie, nie za mocny, nie za ciemny, ale ten kolor no jest wyrazisty, ale też nie taki przesadzony, taki wiecie, neonowy i tak dalej, więc jakby w tej konfiguracji przydymionego oka, no uważam, że wygląda fantastycznie. Dodałam do tego taką wyraźną, chłodną konturówkę, trochę jaśniejsze usta, żeby też nadać taki fajny klimat, troszeczkę piegów. No i mamy gotowy outfit i gotowy look. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba, a my przechodzimy już do ostatniego makijażu. Ostatni makijaż to będzie coś mniej więcej podobnego, co robiłam ostatnio w kosmetyczce miesiąca, czyli tutaj z kolorkiem po środku i zaczniemy sobie, nie wiem od czego. Jak widzicie, przygotowałam już częściowo skórę, bo chciałam mieć to miejsce już pokryte podkładem, pudrem, więc jestem, wiecie, zapodkładowana, zakorektorowana i trochę przypudrowana tutaj. To może zaczniemy sobie właśnie od tego środka i sięgnę sobie po odcień Divine, czyli ten przepiękny fiolet i nakładam go tutaj na środek między oczami. Albo najpierw nałożę sobie Blessed, czyli ten taki bardzo jaśniutki błękit, a na to sobie nałożę Divine. Ale wiecie co, żeby to mi się tak lepiej przyklejało, to chyba wezmę sobie trochę białej kredki. Mam taką białą kredkę i trochę jej sobie nałożę i rozklepię. Albo w ogóle na palec sobie nałożę, żeby rozgrzać i rozklepię. Bo widziałam, że tu mi się trochę inaczej przyklejało niż już tutaj na nosie, więc wydaje mi się, że jak zrobię sobie taką bazę, to powinno troszkę bardziej równomiernie się to przykleić. Na razie tak chaotycznie sobie tylko wklepuję, żeby ładnie tą kredkę zagruntować i wydaje mi się, że będzie git. Także pracuję sobie nad tym, żeby to ładnie
rozprowadzić wszędzie. I na środek fiolecik, Divine. I lekko sobie jeszcze doklepuję palcem. Jest intensywnie. Dostałam między oczy dosłownie. Lecimy z resztą powieki. To jeden z takich makijaży, w których musicie zaufać, że jest to proces przejściowy, że on na razie będzie wyglądać coraz gorzej, a zaraz zacznie robić się coraz lepiej. Zewnętrzny kącik zaczynam też od odcienia Blessed, a potem sięgam po Transcend, czyli ten trochę ciemniejszy niebieski. Trochę dokładam też na dolną powiekę tego jaśnego i sięgam po Transcend. Jestem ciekawa, czy kredką dam radę tutaj zrobić sobie takie odcięcie, czy potrzebuję eyelinera. Zaraz zobaczymy. Chyba kredka będzie git. Tutaj jeszcze poprawiam sobie to odcięcie. W zasadzie po prostu dokładam sobie tego jaśniutkiego niebieskiego przed tą białą przestrzenią, przed tą białą linią, żebyśmy mieli takie widoczne odcięcie. Tak, można robić cut crease na odwrót. Najpierw nałożyć jasny kolor, a potem ciemny obok. Chciałabym jeszcze mocniej przyciemnić sobie zewnętrzny kącik, więc sięgnę sobie po Everlasting, czyli ten ciemny zielony. Może spróbuję sobie też zrobić taką pseudo kreskę, tak jakby wyciągnąć sobie, o widzicie, coś takiego, żeby to cieniowanie na zewnątrz miało taki kształt troszkę kreski. I myślę, żeby na tą część powieki nałożyć sobie cień Angelic. Ten przepiękny niebieskawo-różowy. O, to będzie idealnie kolorystycznie pasować. Ależ to się błyszczy pięknie. I myślę, żeby tutaj na łączenie dodać jeszcze ten nasz cudeniek. Jak on się nazywa? Ethereal. O tutaj. Skośnym pędzelkiem i ciemną zielenią zaznaczam sobie jeszcze wewnętrzny kącik. I może jeszcze tak troszeczkę uwyraźnię tą naszą pseudokreskę. Tuszuję rzęsy i wykańczam make-up. Alright, moi drodzy. Jestem oficjalnie wróżką. Jak wykańczałam makijaż, to odrobinę tego fioletu, tego Divine, tak wiecie, roztarłam sobie tutaj wszystko tym fiolecikiem delikatnie i tutaj na środek nałożyłam sobie też troszeczkę błysku i to był Angelic i odrobinę tego Ethereal, a tak poza tym to już nic więcej nie przerabiałam. Nadałam troszeczkę takiego chłodniejszego różu, niebieskawy rozświetlacz, żeby to wszystko było takie właśnie w temacie troszkę wróżkowym, magicznym, niebieskim i no uwielbiam ten motyw tutaj, to jest po prostu moja nowa zajawka makijażowa, nawet nie taka nowa, ale po prostu uwielbiam. Uwielbiam jak to wygląda i mam z tego mega fan. Podsumujmy, co tutaj się działo. Powiem Wam, że jak zobaczyłam pierwszy raz tą paletę, to byłam zachwycona tą kompozycją kolorystyczną, ale nie spodziewałam się, że zrobię tyle make-upów, które będą tak aż różnorodne i które tak bardzo mi się spodobają, bo no wiecie, mamy tutaj dwa niebieskie, troszkę jaśniejszy, troszkę ciemniejszy, róż z fioletem, które są też takie dosyć podobne. Nie wydawała mi się na tyle różnorodna, że będę w stanie zrobić z nią, wiecie, tak wiele różnych makijaży, a jednak jest tutaj, tu było tyle fajnych looków, które mi się mega podobały, że no powiem Wam, że jestem sama zaskoczona. Ale to wszystko jest zasługa tego, że mamy kolory w różnych błyskach, że mamy jaśniutkie maty, mamy różne odcienie kolorów przejściowych i mamy też kolory przyciemniające. Kiedy mamy w palecie jaśniutki cień przejściowy, błyszczący i ciemny, no to już da się wiele zrobić, bo mamy po prostu intensywność kolorów różnorodną, a tutaj mamy i ciepły, ciemny cień i chłodniejszy, ciemny cień, więc naprawdę da się wiele fajnych rzeczy zrobić. Fajnie jest skomponowana ta paleta. Na początku nie byłam do końca przekonana do tego ciepłego brązu w tej konfiguracji tutaj, ale on naprawdę dodał takiej różnorodności, że można było właśnie pójść coś takiego trochę cieplejszego, czy w róż, czy brzoskwinie, czy coś. Naprawdę fajnie jest skomponowana ta paleta. Ta zieleń jest fantastyczna, po prostu jedno dotknięcie jest taki pigment, że po prostu wow. No cóż, Cosmic Brushes nie zawodzi, tym razem również nie zawiódł, bo wszystkie cienie są fantastyczne, świetnie się nimi pracowało. Czy mi się coś tam osypywało? Chyba przy tym zielonym troszeczkę, no że tak robiłam właśnie kreseczkę, to gdzieś tam coś tam się sypnęło. No normalna sprawa, jak cień jest napigmentowany i się używa, wiecie, skośnego pędzelka, no to jest to normalna rzecz. Ale pracowało się bardzo przyjemnie tą paletą i jestem zachwycona. Bardzo fajnie było się nią pobawić i w ogóle ona tak tutaj pięknie się tak mieni na taką lekką tęczę, ale taka subtelna tęcza i to jest takie
Taki smaczek, I love it. Nie no, jak zwykle mamy po prostu świetną paletę. Jeżeli jest to Wasza kolorystyka, no to uważam, że warto, jeżeli chodzi o jakość. Tutaj przede wszystkim powinna się spodobać zgaszonym i chłodnym latom, no bo to są takie właśnie kolory, te mięty, te niebieskości, te fiolety to głównie takie właśnie letnie, ale ja nie jestem latem, a jakoś mi pasują, nie? Także wszystkim, którym podoba się ta kompozycja, jak najbardziej polecam. Ja tempa nie zwalniam, bo w kolejce czeka już kolejna paletka, ta od Auden's Eye we współpracy z Heather Austin, także myślę, że ją weźmiemy sobie jako kolejną paletkę do stworzenia tygodnia makijażu. Jeżeli lubicie tą serię, będę bardzo wdzięczna za odrobinę wsparcia, kciuka do góry, jakiś komentarz, możecie też podbić odcinek, to bardzo mi pomaga w tym, żeby ta seria była kontynuowana, bo jest ona po prostu bardzo czasochłonna, ale też mega przyjemna dla mnie do tworzenia. Także to nie jest tak, że ja narzekam, nie? Dajcie mi znać, który z tych makijaży podobał się Wam najbardziej i co myślicie o tej premierze, jak podoba się w ogóle Wam ta paletka. Czekam na Wasze odczucia i przemyślenia i wszystko i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Bye, bye!